Cześć Wam wszystkim, bardzo mi miło dzisiaj tutaj być. Słuchajcie, ja zacznę od pytania. Czym Waszym zdaniem jest perfekcjonizm? Jakby z czym Wam się kojarzy? Jakieś słowa rzucajcie tak. Co to jest perfekcjonizm Waszym zdaniem? Jeszcze raz, dążenie do ideału, tak jest. Doskonałość, tak. Coś jeszcze tu słyszałam, ale to chyba jest śmieszne. Męczeństwo, tak? Natręctwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otóż to, bardzo mi się podoba. Dzięki wielkie. Dobrze. Tak, to jest perfekcjonizm, to jest natręctwo. Koszmar perfekcjonisty podobno wygląda dokładnie tak. Coś o tym wiem. Słuchajcie, kolejne pytanie. Najmniej lubiany przez Was przedmiot w szkole? Biologia? Chemia. Ja bym chciała powiedzieć, że bardzo przepraszam już tutaj z góry koleżankę, która wystąpi po mnie, ale to jest historia. Koleżanka Dominika jest historyczką z wykształcenia. Moja historia była najgorszym przedmiotem, zdecydowanie, w mojej karierze szkolnej. Kiedyś miałam taką sytuację, miałam wtedy 10 lat, a pamiętam jakby to było wczoraj, a musicie wiedzieć, że to było już chwilę temu. Wróciłam do domu z pałą. Dostałam pierwszą w życiu 1. No i wiecie, pierwsza w życiu 1, do tej pory same 5. Jeszcze chodziłam, wiecie, jak chodziłam do szkoły, na początku były oceny opisowe. Wszystko cudownie, perfekcyjnie i nagle 1. No i idę do mamy i mówię: mamo, słuchaj, dostałam 1. Moja mama wtedy robiła pranie, była w łazience. Do dziś pamiętam, jaki to był kolor prania. Mówię do niej: mamo, 1, a mama do mnie na to: dziecko, zejdź mi z oczu. Było tych historii w moim życiu więcej, bo oprócz 5 od góry do dołu miałam też 6 na przykład z matematyki. Kiedy w takim razie dostałam 4, była zawiedziona nie tylko moja mama, ale też moja pani matematyczka, która była dyrektorką szkoły, moja wychowawczyni i wszyscy inni. No bo skoro 4, to dlaczego nie 5, a w sumie to dlaczego nie 6, czy kolega w ławce nie dostał lepszej oceny? Czegoś się z tego nauczyłam? Właśnie tego, że albo perfekcyjnie, albo wcale. Albo dostaję 5, 6, albo muszę zejść mamie z oczu. I właśnie tak wyglądało moje życie przez całą szkołę podstawową, przez gimnazjum, bo ja jestem jeszcze z tego rocznika dawnego, który chodził do gimnazjum. Że albo dostawałam 5, albo byłam najlepsza w klasie, albo to było nieistotne, co robię w sumie. Albo dostawałam 5, kończyłam podstawówkę z czerwonym paskiem i tak samo skończyłam gimnazjum. Albo innego życia to sobie nie wyobrażałam, szczerze mówiąc. Aż do matury. Wiadomo, liceum, rozpoczęło się troszeczkę buntu. No i wiecie, jak wygląda bunt, prawda? Nikomu nie muszę o tym mówić. Więc nauka nie była moim numer 1 wtedy. Dlatego też ta matura poszła mi, no powiem Wam, mało perfekcyjnie. Nie dostałam się na te studia, na które chciałam się dostać. Absolutnie z pierwszych wyborów nic. Byłam zdruzgotana, jak to ja. Przecież do tej pory same 5 i 6 dawałam z siebie wszystko dotychczas, a tutaj, no delikatnie mi się noga powinęła, nie uczyłam się po prostu. I matura słabo. Koniec końców udało mi się przenieść na studia, na które chciałam się dostać. To była fizyka medyczna, żebyście sobie nie myśleli, że poszłam na coś łatwego. Broń Boże. No ale na studiach co? Jeżeli to jest fizyka medyczna, to podpowiem Wam, trzeba się uczyć i fizyki, i medycyny. Trzeba się... O, widzę, że ktoś kiwa głową, ktoś zna ten temat. No masakra generalnie. O, zgasło mi. No trudno. Mniej więcej stary. No i tak. Godziny ślęczenia nad fizyką, nad elektrotechniką, nad biologią, nad matematyką, nad tym wszystkim, o czym przed chwilą Karolina mówiła. Trzeba było to robić. No a ja tak, jak się uczyłam i mi nie szło, no to kurczę, no nie nadaje się do tego, absolutnie. Jak byłam w organizacji studenckiej, w której robiłam coś, co czułam, że wiecie, tak od razu, easy idzie, to super, to znaczy, że z tego jestem super, ale z matmy to znaczy, że już chyba beznadziejna. I tak właśnie się czułam na studiach, że nie umiem absolutnie wystarczająco dużo. I do czego doszłam? Że absolutnie nie nadaje się do inżynierii. No halo. Skoro nie jestem w stanie zdać matmy w pierwszym terminie, a opowiem Wam, jak to było z tym pierwszym terminem, bo to wcale nie było tak łatwo, że szłam na pierwszy termin i nie zdawałam.
Nie, bardzo często zdarzało się tak, że nie szłam na pierwszy termin, dlatego że tak się stresowałam, mimo tego, że uczyłam się całą noc, tak się stresowałam tą cholerną fizyką i tym egzaminem, który miał być ustny, że po prostu nie szłam. Na pierwszy termin nie szłam, bo stwierdzałam, dobra, to nie jest wystarczające. Ponieważ studiowałam na AGH-u, terminy były 3, to na drugi termin też nie szłam, bo jeszcze troszeczkę się zdążę douczyć do trzeciego, który będzie za tydzień. No i różnie bywało. Na trzeci szłam, nie szłam, zdawałam, nie zdawałam. Moja kariera studencka była długa i męcząca. Studiowałam raz, dwa, trzy, 4 kierunki, 4 w końcu skończyłam. Fizyki medycznej nie skończyłam, było boleśnie i naprawdę nie polecam, jeżeli ktoś to skończył, jeżeli koleżanka skończyła, to ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Skończyłam koniec końców inżynierię zarządzania. No i w trakcie studiów, już chyba tych ostatnich, dostałam się na staż w IT. Nie zostałam programistką, bo studiowałam informatykę, żeby to było jasne, przez 1,5 roku. W pewnym momencie poszłam na egzamin, okazało się, że no nie umiem za pierwszym razem na 5, więc stwierdziłam, że więcej nie przychodzę, dajcie spokój. Dostałam staż w IT, zostałam zatrudniona jako Project Management Office Assistant, ponieważ miałam fantastyczną przełożoną i to jest znowu ukłon w stronę tego, co mówiłaś, czyli kobiety oznaczają więcej kobiet i tutaj w tym przypadku kobieta ewidentnie zachęciła mnie do tego, żeby iść w inną stronę i tak w stronę IT, mimo tego, że wiecie, ja się czuję, że nie nadaję się absolutnie do inżynierii, ale podpowiem Wam, w IT nie trzeba być tylko i wyłącznie programistką, na szczęście, dla mnie, natomiast oczywiście można i zapraszam, zachęcam do tego. Na tym stażu, po stażu bardzo szybko właśnie zostałam asystentką Project Management Office, potem szybko awansowałam do zespołu quality procesowego i dostarczania projektów, a potem zostałam project managerką. Oczywiście dawałam z siebie wszystko, więc bardzo szybko, żeby to było jasne. No i właśnie, project management. Czy któraś z Was kiedyś pracowała albo pracuje teraz w Software House'ie? Nikt nie pracuje w Software House'ie? Pracujesz w Software House'ie. Bardzo wiele nas łączy, albo pracowałaś, tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Software House'y, w Software House'ach pracuje się szybko, każdą godzinę trzeba zabilować, trzeba dbać o to, żeby klient zapłacił za każdą godzinę, klienci podważają wyceny tej pracy, którą chcecie zaproponować, programiści swoje, klient swoje, szef swoje. I tak też wyglądało moje życie. Oczywiście, jeżeli się jest gruboskórnym albo zdyscyplinowanym, to wychodzi się z pracy po 8 godzinach. I jak się domyślacie, nie jestem ani gruboskórna, ani zdyscyplinowana, a mimo wszystko chciałam robić wszystko na 100, 200, 300%, nie ma problemu. Więc siedziałam nad tymi raportami wystarczająco długo, żeby te kolory na wykresie były czytelne. Żeby ten raport był super, bo inaczej jak nie będzie super, to będzie jaki? Beznadziejny, wiadomo. Kontakty z klientami muszą być super, bo jak nie, to beznadziejne. Szef musi być zadowolony, muszę być najlepszą project managerką w firmie, bo jak nie, to jaka jestem? Beznadziejna. No i właśnie, perfekcjonizm. To natręctwo, to zamiatanie pustyni, bycie idealną. Tak to wygląda. Ale wiecie co? Perfekcjonizm to jest coś jeszcze. Perfekcjonizm jest wtedy, kiedy nie wstajesz rano na egzamin, bo wydaje Ci się, że nic nie umiesz. Perfekcjonizm jest wtedy, kiedy nie wysyłasz raportu do klienta, bo tak bardzo się boisz, że on jest niewystarczająco dobry, że klient go nie dostaje. Nie kontaktujesz się też z klientem, bo boisz się challenge'u swojej pracy. I to są też niezarobione pieniądze, bo tak bardzo się krytykujesz, że nie idziesz do swojego szefa i nie prosisz o tę podwyżkę. Perfekcjonizm, zwany też podejściem wszystko albo nic, podejściem zero-jedynkowym. Założę się, że znacie temat. Bardzo pasuje do tego, co mówiłam, prawda? Czyli albo jestem super, albo jestem beznadziejna. Dowiedziałam się o tym, że perfekcjonizm to nie tylko polerowanie już wypolerowanego, ale też prokrastynacja. To jest to, co często nazywamy lenistwem. To jest bardzo często ten strach przed tym, że nie będziemy wystarczająco dobre. Perfekcjonizm jest jednym ze zniekształceń poznawczych. Można się tego nauczyć studiując na przykład psychologię lub chodząc na terapię, albo ucząc się wiele o sobie. Ja byłam i jestem w tym momencie też w terapii i bardzo Wam serdecznie polecam, jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej o sobie, bo to jest nie tylko dla osób, które potrzebują pomocy, oczywiście jeżeli potrzebuje się pomocy, to tym bardziej. Natomiast jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o sobie, na przykład dlaczego jeszcze nie założyłyście biznesu, o którym mówicie od 10 lat, to jest właśnie to.
Oprócz perfekcjonizmu, zniekształceniem poznawczym jest też generalizacja. Czyli jeżeli klient jest niezadowolony na tym callu, na którym teraz jesteśmy, to znaczy, że ja się nie nadaję do rozmowy z klientami. Jeżeli nie poszedł mi jeden egzamin z matematyki, to ja się absolutnie nie nadaję do inżynierii. Czytanie cudzych myśli, czyli na przykład jeśli mój szef na spotkaniu one-on-one śpieszy się, to znaczy, że to, co mówię, jest bez sensu. Uzasadnienia emocjonalne, czyli jeżeli moja koleżanka lub kolega powiedział mi coś, co zabrzmiało źle, to znaczy, że ja jestem głupia. Albo porównanie, czyli moja koleżanka, software deweloperka, która ma więcej doświadczenia niż ja, rozpykała jakiś temat w 10 minut, to chyba znaczy, że jak ja siedziałam nad nim 2 dni, to się nie nadaje do programowania, prawda? Zniekształceń poznawczych jest więcej. Bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby się nad tematem pochylić, bo można znaleźć dużo wzorów swojego zachowania. No dobrze. Większość z Was nie pracowała w Software House'ie, which is great for you, ale czy znacie może Agile? Tak, super, bardzo się cieszę. W takim razie nie będę musiała dużo mówić o Agile'u. Agile jest jednym z głównych podejść, 2 różnych podejść do wytwarzania oprogramowania. W odróżnieniu od podejścia waterfallowego, Agile powoduje, w Agile założenie ma takie, że dostarczamy cykle wytwarzania oprogramowania danego produktu w krótkich okresach. Czyli nie jest tak, że najpierw zbieramy wymagania, zbieramy, potem dopiero bierzemy się za development, dewelopujemy, testujemy, potem znowu bardzo długo i zanim klient to dostanie, to już zapomniał, co chciał. Tylko w teorii, upraszczając, po 30 dniach jesteśmy w stanie dostarczyć klientowi jakiś tam działający produkt. Tylko no właśnie, po 30 dniach, to jak myślicie, jakiej to może być jakości? Zależy, jaki trudny temat, ale zasadniczo średniej. I powiem Wam, że ja osobiście uwielbiam Agile, dlatego że to jest bardzo szybkie dostarczanie wartości klientowi, który może potem na tym zarabiać. No tylko, że jak pogodzić perfekcjonizm, czyli tą chęć robienia wszystkiego, tak wiecie, na 100, z dostarczeniem klientowi. To potem kończy się na tym, że dostarczamy nie za 30 dni, tylko za miesiąc, prawda? No to już przestaje być Agile wtedy. Słuchajcie, Agile jest metodyką zarządzania projektami, dostarczania też softu iteracyjną i inkrementalną. Czyli po każdym dostarczeniu, po każdym obrocie dostarczamy kawałek działającego produktu, który ma błędy, który jest niewystarczająco dobry. Zbieramy potem feedback od końcowych użytkowników, zwanych pieszczotliwie użyszkodnikami również, i poprawiamy. Jeśli są błędy, wrzucamy poprawki, zmieniamy, ale nie dostarczamy w pierwszej kolejności tego, wiecie, takiego wypolerowanego na złoto. I dostarczamy takie good enough, a nawet często enough, a nie good. Absolutnie. I szczerze mówiąc, powiem Wam, że praca w tej metodyce coś w człowieku zmienia. Bardzo serdecznie Wam to polecam, dlatego że nagle można zobaczyć, że można dostarczyć coś, co nie wygląda tak wcale ładnie. Co oprócz tego mi pomaga? Tak jak wspominałam, terapia, o której powinno się otwarcie mówić, więc ja do Was też mówię otwarcie. Masa rozwoju osobistego, wiedzy, czytanie jej o sobie, szukanie swoich schematów, ale też, słuchajcie, ta część poznawcza. Bardzo długo mi zajęło zebranie się do tej prezentacji, bo wiecie, co myślałam sobie? Kurczę, tak dawno nie byłam na scenie. Ręce mi się trzęsą, cały COVID, masakra, nie byłam w ogóle, nie widziałam ludzi. A nic, zostawię to sobie na ostatni dzień, jakoś tam przyjdę, zaimprowizuję i będzie klapa. Masakra, nie robię, boję się strasznie. Druga myśl, którą miałam w głowie, to jest mój plan, to teraz zrobię poprawki do poprawek i na szczęście jestem już parę kroków dalej, więc trochę zrobiłam, trochę sobie odpuściłam. Jest jak jest, mam nadzieję, że wartość jakaś z tego będzie. Słuchajcie, z mojej strony dla Was, bądźcie odważne, róbcie enough, niekoniecznie good i dajcie się rozpieścić branży IT, bo tak jak Karolina wspominała, tam są pieniądze, faktycznie, dobrze jesteśmy traktowane, jak chcemy robić, to możemy robić. A jeśli nie wiecie, jak to robić, to zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękuję.